Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Czytamy Srimad Bhagavatam, Canto 3, Canto Chapter 28, rozdział 28, entitled as Kapila's Instructions on Devotional Service, zatytułowany Nauki Kapili o służbie oddania, text number 5. tekst 5. Maunam sad asana jaya, Maunam sad asana jaya, Maunam sad asana jaya, Maunam sad asanam jaya, Stairyam prana jayas sanai, Stairyam prana jayakshanai, Stairyam prana jayastanai, Stairyam prana jayakshanai, Pratyaharas Chendriyanam, Pratyaharashchandriyanam, Pratyaharaschendriyanam, Pratyaharashchandriyanam, Visayan manasa hridi, Vishayan manasa hridi, Visayan manasa hridi, Vishayan manasa hridi, Maunam sadasana jaya, Maunam sadasana jaya, Stairyam prana jaya shanai, Stairyam prana jayakshanai, Pratyaharaschendriyanam, Pratyaharashchandriyanam, Visayan manasa hridi, Vishayan manasa hridi, Maunam sadasana jaya, Maunam sadasana jaya, Stairyam prana jayakshanai, Stairyam prana jaya shanai, Pratyaharashchandriyanam, Pratyaharaschendriyanam, Vishayan manasa hridi. Visayan manasa hridi. Maunam sad asana jaya, Maunam sadasana jaya, Staryam prana jaya shanai, Stairyam prana jayakshanai, Pratyaharai chandriya Now, Pratyaharashchandriyanam, Vishayam manasa hridi, Vishayan manasa hridi, Maunam, Maunam, silence. silence. Sat, Sat. good. I'll read the Polish word for word meaning. Okay. You say the word and I say the meaning. Okay. Asana, Asana, pozycje jogi. Pozycji Jaya, Jayaha, kontrolując. Stairyam, Stairyam, równowaga. równowaga. Prana Jaya, Prana jaya, kontrolowanie powietrza życia. Shanai, Shanai, stopniowo. Stopniowo. Pratyahara, Pratyahara, wycofanie. Wycofanie. Cza i Indriyanam, indriyanam, zmysłów. Zmysł. Vishaya, Vishaya, od przedmiotów zmysłów. Manasa, Manasa. Umysłem. Umysłem. Hridi. Hridi, na sercu. Na sercu. Translation. One must observe silence, acquire steadiness by practicing different yogic postures, control the breathing of vital air, withdraw the senses from sense objects, and thus concentrate the mind on the heart. Należy zachowywać milczenie, osiągnąć równowagę przez ćwiczenie pozycji jogi, kontrolować oddech powietrza życia, powstrzymywać zmysły od przedmiotów zmysłów i w ten sposób skupić umysł na sercu. Purport. Znaczenie. By Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jego boskie miłości A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The yogic practice in general and Hatha Yoga in particular
are not ends in themselves. They are the means to the end of attaining steadiness. Praktyki jogi, a szczególnie hatha yoga, nie są same w sobie celem. Są one środkiem do osiągnięcia celu, którym jest wewnętrzna równowaga. First, one must be able to sit properly, and then the mind and attention will become steady enough for practicing yoga. Na początku należy nauczyć się prawidłowego siedzenia, gdyż wtedy nasz umysł i uwaga uspokoją się na tyle, aby umożliwić nam praktykowanie jogi. Gradually, one must control the circulation of vital air, and with such control, he will be able to withdraw the senses from sense objects. Stopniowo należy zacząć kontrolować obieg powietrza życia, co z kolei umożliwi nam powstrzymanie zmysłów od przedmiotów zmysłów. In the previous verse, it is stated that one must observe celibacy. W poprzednim wersecie zostało powiedziane, że przestrzeganie celibatu jest rzeczą konieczną. The most important aspect of sense control is controlling sex life. Najważniejszym aspektem panowania nad zmysłami jest kontrola życia seksualnego. That is called brahmacharya. Jest to nazywane brahmacharyą. By practicing different sitting postures and controlling the vital air, one can control and restrain senses from unrestricted sense enjoyment. Przez ćwiczenie różnorodnych pozycji siedzących i kontrolę powietrza życia można dojść do kontrolowania zmysłów i powstrzymywania ich od niedozwolonych przyjemności zmysłowych. Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakatamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganaranatam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radha Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabadhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhile Pranamami Haripriya Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeyocha Patanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Very happy and grateful to be here amidst the devotees here in Poland. Jestem bardzo szczęśliwy i wdzięczny, że mogę tutaj być między wielbicielami w Polsce. So here in the section of Srimad Bhagavatam, Kapila Muni is giving his instructions. Tutaj, w tym fragmencie Srimad Bhagavatam, Kapila Muni przekazuje swoje nauki. This particular verse that Kapila Muni is talking about talks about how important it is to control the senses, to control the mind, and control one's desires. Ten szczególny werset tutaj o Kapila mówi o tym, jak ważną rzeczą jest kontrolowanie umysłu, zmysłów i pragnień. And he begins by talking about controlling the air, breathing. I on zaczyna mówić o kontrolowaniu tego, zaczyna mówić o kontrolowaniu powietrza, oddychania. The body
has both gross and subtle elements. Ciało posiada w sobie zarówno te fizyczne, grube elementy, jak i subtelne. The gross elements are very much controlled by the subtle elements. I te fizyczne elementy są jak najbardziej kontrolowane przez subtelne. So a lot of times what we see coming out from our external self in the form of different emotions like anger, Bardzo często desire, to, co widzimy, co przejawia się przez naszą fizyczne ja, takie subtelne rzeczy jak złość, pragnienia. so those gross external manifestations are a result of subtle manifestations within. To te fizyczne, takie grube przejawienia tych rzeczy są rezultatem przejawienia tych bardziej subtelnych wewnątrz. So the gross body affects the subtle body and the subtle body affects the gross body. Czyli zarówno fizyczne ciało wpływa na ciało subtelne, jak i subtelne ciało wpływa na ciało fizyczne. So while the whole world is focusing on controlling the gross externals, the yogis focus on controlling the subtle internal. Podczas gdy cały świat skupia się na panowaniu nad tymi fizycznymi, grubymi rzeczami, jogini skupiają się na kontrolowaniu tych subtelnych. But the process of bhakti yoga goes one level deeper. Ale proces bhakti jogi idzie jeszcze o poziom głębiej. So the materialists are focusing on controlling external senses. The yogis are focusing on controlling the subtle mind, intelligence and the false ego. But a bhakta is focusing on dealing with the soul, with the atma. Materialiści skupiają się na kontrolowaniu fizycznych zmysłów, jogini skupiają się na kontrolowaniu subtelnego umysłu, inteligencji i ego, ale bhakti jogini, wielbiciele, skupiają się na kontrolowaniu duszy. In fact, a bhakta goes one level deeper by not just controlling the internal most, the spiritual aspect of life, but also controlling the Paramatma within the heart. A tak naprawdę wielbiciel jeszcze idzie o poziom głębiej, nie tylko kontrolując ten najbardziej subtelny aspekt przejawienia życia wewnątrz, ale jeszcze kontrolując paramatmę w sercu. Powerful demons like Hiranyakashipu, Ravan, they were very powerful yogis also. Potężne demony jak Hiranyakashipu czy Ravana, oni byli też bardzo potężnymi joginami. The kind of control that they had over their senses and the kind of control they had over their mind was unbelievable. Moc panowania, którą mieli nad swoimi zmysłami czy nad innymi, jest niewiarygodna. Hiranyakashipu could stand on one toe of his leg for thousands of years. Hiranyakashipu był w stanie stać na dużym palcu swojej nogi przez 1000 lat. He was standing on one leg with his hands raised in the air. Stał tak na jednej nodze z podniesionymi w górę rękami. For thousands of years literally at a time. Dosłownie przez 1000 lat. Now imagine what kind of control it takes to stand like that. Wyobraźcie sobie, jaką to moc kontrolowania to wymaga. Not only was he enduring the pain of standing like that, but there were millions of ants that were biting him. I nie tylko on wytrzymywał ból kontrolowania i stania w ten sposób, ale jeszcze w międzyczasie gryzły go 1000 mrówek. Practically the ants ate up every part of his body. Praktycznie mówiąc, mrówki zjadły całe jego ciało. If we get bitten by one mosquito, we can't sleep, we can't sit properly. Ugryzie nas jeden komar, już nie możemy siedzieć spokojnie ani spać. If you're trying to chant a japa and a mosquito bites us or a fly hovers around us, our focus goes. Próbujemy intonować japa, a zaczyna gryźć nas komar, czy lata wokół nas mucha, to już odciąga to naszą uwagę. So you can imagine the control that Hiranyakashipu had. Wyobraźcie sobie, jaką kontrolę posiadał Hiranyakashipu. So if he was so powerful and so controlled that practically the way, the external manifestation, wind, rains, snow, whatever it was, it didn't disturb him. Że nic jemu nie przeszkadzało, jakiekolwiek te rzeczy nawet
Takie rzeczy jak wiatr, śnieg, woda, deszcz, cokolwiek tam się pojawiało. Not only that, he didn't eat, he didn't drink for thousands of years. Mało tego, nie jadł i nie pił przez tysiące lat. Practically his life airs were circulating only around his bones. Jego powietrze życia praktycznie cyrkulowało tylko wokół jego kości. So Hiranyakashipu was so powerful that he could control practically the entire universe. On był tak potężny, że praktycznie był w stanie kontrolować cały wszechświat. Not only he had control over his body and mind, but he had control over the entire universe. Nie tylko kontrolował swoje ciało i umysł, ale kontrolował cały wszechświat. If you looked at the sun had to decrease its temperature. Jeśli tylko rzucał spojrzenie na słońce, słońce musiało zmniejszyć swoją temperaturę. If you looked at the clouds have to give rain. Jak spojrzał na chmury, chmury musiały zsyłać deszcz. If you looked at the wind had to blow at the exact temperature and speed at which he wants it. Jak tylko spojrzał na wiatr, wiatr od razu musiał wiać z określoną temperaturą i szybkością, tak jak on tego chciał. Somebody who had so much control that practically every demigod in the universe and practically every human being followed his instructions till the last letter. Był kimś, kto posiadał tak olbrzymią kontrolę, że praktycznie wszyscy półbogowie, wszystkie ludzkie istoty musiały wypełniać jego wolę co do ostatniego słowa. But the problem in control, when you are a powerful controller, you want everything and everyone to be under your control. Ale problem z kontrolą jest taki, że kiedy jesteś potężnym kontrolerem, to chcesz, żeby wszystko i wszyscy byli pod twoją kontrolą. But the nature of this world is, no matter how powerful you are, you can't control everything and everyone. Ale natura tego świata jest taka, że bez względu na to, jak bardzo byś nie był potężny, nigdy nie będziesz w stanie kontrolować wszystkiego i wszystkich. Hiranyakashipu thought he was an exception. Hiranyakashipu myślał, że jest wyjątkiem. He was the only one who can control everything and everyone. Że on jest jedynym, który kontroluje wszystko i wszystkich. But unfortunately, even in his life, there was one person he could not control. Ale na nieszczęście, nawet w jego życiu była jedna osoba, której nie był w stanie kontrolować. And that was his own son, Prahlad. I to był jego własny syn Prahlada. So when Hiranyakashipu saw that he had absolutely no control over his small child, Prahlad, he became mad. I kiedy Hiranyakashipu zobaczył, że on nie ma mocy kontroli nad swoim małym synem Prahladą, zaczął szaleć. For someone who is in great control, losing that control is a source of great pain. Ktoś, kto posiada wielką kontrolę, to jak ją traci, jest to źródłem wielkiego bólu. They will do anything to feel back in control. Zrobi wszystko, żeby znowu czuć się u władzy. Hiranyakashipu was ready to kill his own son, Hiranyakashipu był gotów zabić własnego syna. just to make him come under his control. Tylko, żeby zmusić go żeby dojść do władzy. Unfortunately, no matter how much he tried, he just couldn't control Prahlad. Na nieszczęście, bez względu na to, jak bardzo nie starał się, nie był w stanie kontrolować Prahlady. He did so much to torture Prahlad, threw him from a mountain, put him into the fire, fed him poison, poked him with spears, threw him under elephants. On starał się na tak wiele sposobów sprowadzić Prahlada pod kontrolę. Nawet zrzucał go ze skały, dał go do rozdeptania słonią, na zadźganie włóczniami i podano mu truciznę. So, in spite of doing all this, when Prahlad was totally not under his control, Hiranyakashipu went mad. Pomimo tych wszystkich rzeczy, Prahlad Maharaj w ogóle nie był kontrolowany przez niego. Z tego powodu Hiranyakashipu oszalał. The same thing happened in so many pastimes. We find in Vrindavan, Indra tried to keep everyone under his control, and everyone was doing Indra Puja, offering their respects to Indra. I podobnie znajdziemy to w tak wielu rozrywkach we Vrindavan, kiedy wszyscy spełniali pudżę do Indry. One year when they didn't do Indra Puja and instead they did Govardhan Puja, Indra became mad. To pewnego roku, kiedy mieszkańcy Vrindavan nie spełnili Indra pudży, ale zamiast tego wielbili wzgórze Govardhana, Indra się rozwścieczył.
And he was trying his best to get them back under his control, but the Vrajvasis were completely focused on Krishna and they were completely following what Krishna was doing. I starał się jak mógł, żeby sprowadzić ich pod swoją kontrolę, ale w Vrajavasi oni pamiętali o Krysznie i remembering Krishna and Following whatever Krishna was doing. i podążali za tym, czego od nich chciał Kryszna. Indra went completely mad when he lost his control. Rozwścieczył, że stracił kontrolę. We find in the Bhagavatam again, Durvas Muni, when he went to the sacrifice of Ambarish Maharaj. Możemy jeszcze zobaczyć Durvasa Muni, kiedy udał się na ofiarę Ambarish Maharaja. So Ambarish Maharaj had performed Ekadasi Vrata for many days, almost 48 days he was fasting. Ambarish Maharaj spełniał Ekadashi Vrata, pościł przez 48 dni. And when it was time for him to break his vrata, at that time Durvas Muni appeared over there. I kiedy nadszedł czas skończenia Vrata, wtedy pojawił się tam Durvasa Muni. Now Durvas Muni was a very powerful sage, mystical person with a lot of yogic siddhis. I Durvasa Muni był bardzo potężną osobą, mędrcem, który miał mnóstwo mocy jogicznych. Full control over his senses, full control over his mind, full control over all yogic powers. Miał pełną władzę nad swoimi zmysłami, umysłem, mocami jogicznymi. But Ambarish, on the other hand, was a grahastha. He had a wife, he had children, he was running a kingdom. He was a man of pounds and shillings. A z drugiej strony Ambarish Maharaj był grihastą, miał żonę, dzieci, zarządzał królestwem, był osobą światową. Though Ambarish was a grahastha and Durvas was a powerful sage, Więc chociaż Ambarish Maharaj był grihastą, a Durvasa potężnym mędrcem, when Ambarish did something that Durvasa did not like, kiedy Ambarish zrobił coś, co się nie spodobało Durvasie, Durvasa went mad. He lost his temper. Durvasa rozwścieczył się, stracił swoje panowanie. The problem with control is when you lose it, you go mad. Problem z kontrolą jest to, że kiedy to tracisz, szalejesz. Somebody who is used to controlling everything, when he loses that control, he just doesn't know how to deal with it. Ktoś, kto przywykł do kontrolowania wszystkiego, kiedy to traci, nie wie, jak sobie z tym radzić. Not only in the scriptures, but also in the modern world, we see that happening very often. I nie tylko w pismach, ale też we współczesnym świecie widzimy, jak to bardzo często się tak dzieje. When I do programs in the corporates, one of the questions that almost every manager, every senior manager asks me is this. Kiedy robię programy w korporacjach, to pytanie, które praktycznie każdy starszy menadżer mi zadaje, brzmi tak. They say that when our employees, when our subordinates don't follow our instructions, we get very angry. How to deal with this anger? Że kiedy nasi pracownicy, osoby podległe nie wypełniają naszych instrukcji, to wtedy się bardzo złościmy. Co robić z tą złością? The idea is, the more you hanker control and the more you want to control, the lesser you are actually able to control. Idea leży w tym, że im bardziej starasz się kontrolować, im bardziej pragniesz kontrolować, tym tak naprawdę mniej jesteś w stanie to robić. One time, a man came to our temple many years back in Bombay. Wiele lat temu, pewnego razu, taki mężczyzna przyszedł do naszej świątyni w Bombaju. And this man, he was claiming that he is God. I ten człowiek twierdził, że jest Bogiem. He was like fully convinced that he is God. On był w pełni przekonany o tym, że jest Bogiem. So our devotees were trying to explain to him how he cannot be God. Wielbiciele próbowali mu wyjaśnić, w jaki sposób on nie może być But Bogiem. he was arguing back and forth that he is God. Ale on się kłócił, że jest Bogiem. Finally, after about an hour of argument, Ostatecznie chyba po godzinnej rozmowie, this man asked our devotees, "Can I use the washroom?" ten człowiek pyta wielbicieli, czy mogę skorzystać z toalety? The devotees told him, "You are God. You should know where the washroom is." A wielbiciele mówią mu, no, jesteś Bogiem, to powinieneś wiedzieć, gdzie jest toaleta.
And if you are really God, at least control your balls. A jeśli naprawdę jesteś Bogiem, no to przynajmniej powinieneś kontrolować swoje wnętrzności. So this man said, please, I need to go very urgently. Can you show me where the washroom is? Mężczyzna mówi, przepraszam, ja muszę tam bardzo szybko pójść. Możecie powiedzieć, gdzie jest? They told him, no, you are God. You should be able to control your systems. Musisz przecież panować nad systemami swojego ciała. If you can't control your system, at least you figure out where the toilet is. Jeśli nie jesteś w stanie, no przecież przynajmniej powinieneś wiedzieć, gdzie jest toaleta. This man started begging now. Ten mężczyzna zaczął ich błagać. He said, please show me where the toilet is. Proszę, pokażcie mi, gdzie jest toaleta. So the devotees, they said, we will show you on one condition. No, pokażemy ci pod jednym warunkiem. So they said, first accept that you're not God. Przyjmij to, że nie jesteś Bogiem. He said, yes, I'm not God. Tak, nie jestem Bogiem. Then they showed him the toilet. Wielbiciel pokazał im And toaletę. he did whatever he needed to do. Wypełnił tam swoje potrzeby. Then he came out. Wyszedł. Then the devotees asked him, so you're not God, right? Więc wielbiciel pytał, no, czyli nie jesteś Bogiem, tak? He said, no, I'm God. Nie jestem Bogiem. They said, then you just agreed. Ale przed chwilą się zgodziłeś. He said, that is my lila. To moja rozrywka. So some people who are in this obsession that they want to be in full control, Niektórzy ludzie mając taką obsesję, pragnąc być w pełni u władzy, they actually feel they are God to some extent. do pewnego stopnia naprawdę czują, że są Bogiem. And because they feel they are God to some extent, they feel they are in control so much, I ponieważ they become very egoistic. do pewnego stopnia czują, że są Bogiem i że tak wszystko kontrolują, stają się bardzo egoistyczni. A good devotee is someone who understands that nothing is in my control. Dobry wielbiciel jest kimś, kto rozumie, że nic nie jest pod moją kontrolą. A good devotee is someone who understands that I may be able to control little few things, but there are many things that are beyond my control. Dobry wielbiciel jest kimś, kto rozumie, że no może parę rzeczy znajduje się pod moją kontrolą, ale tak wiele jest poza nią. There are two words in Sanskrit. Są dwa słowa w sanskrycie. There is something known as Hari Ichcha. Jest to tak zwane Hari Ichcha, Hari Ichcha means God's desire. czyli pragnienie Boga. And then there is something known as Hari Kripa. I dalej jest Hari Kripa, Hari Kripa means God's grace. czyli łaska Boga. So when everything is going perfectly right in our lives, Kiedy wszystko się doskonale układa w naszym życiu, we say this is God's grace. mówimy, że to łaska Boga. When things go wrong in our lives, we say this is God's desire. Kiedy rzeczy idą źle w naszym życiu, mówimy, że to pragnienie Boga. So when we say it is God's desire, what does it mean? It means it is not my desire. Kiedy mówimy, że to jest pragnienie Boga, to znaczy, że to nie moje pragnienie. So when things go wrong in our life, we say it's God's desire, God's will, which means it is not my desire. And when things go right, we say it is God's grace. Kiedy rzeczy idą nie tak w życiu, wtedy mówimy, że to jest wola Boga, a kiedy się układa pomyślnie, mówimy, że to Jego łaska. But a great devotee is someone, when something goes wrong in their life also, they say it's God's grace. Ale wielki wielbiciel, nawet kiedy coś idzie nie tak w jego życiu, on też mówi, że to jest łaska Pana. Because for them, everything, good or bad, is the grace of the Lord. Dlatego, że dla takich wielbicieli wszystko, czy dobre, czy złe, jest łaską Pana. Even in the bad things that happen to them in their lives, they have complete dependence on the Lord and complete faith in the Lord. Nawet wobec złych rzeczy, które się im przydarzają, mają pełną wiarę w Pana i w pełni na Nim polegają. Their faith does not increase when God helps them, and their faith does not decrease when God doesn't help them. Ich wiara się nie zwiększa, kiedy Bóg im pomaga, ani się nie zmniejsza, kiedy im nie pomaga. When Hiranyakashipu was treating Prahlad so badly, Kiedy Hiranyakashipu tak torturował Prahladę, at one point he threw Prahlad from top of a cliff. Pewnego razu zrzucił Prahlada z wierzchołka urwiska. So just imagine the faith of Prahlad. Tylko wyobraźcie sobie wiarę Prahlada. When Prahlad was being thrown in the air, down the cliff,
Kiedy on był tak zrzucany w powietrze z tego wielkiego urwiska, what do you think he must be thinking? jak myślicie, co on myślał? I mean, so many years he has been praying and serving the Lord, and finally he gets thrown off the cliff. Od tak wielu lat modlił się do Pana i służył mu i nagle jest zrzucany z tej góry. A lot of people, while they are on the edge of that cliff, before being thrown out, they will expect some miracle to happen. To wiele osób tuż przed zrzuceniem z tego klifu urwiska oczekiwaliby jakichś cudów. And when no miracle happens, and they are actually thrown off, when they are in the middle while falling, they will lose their faith in God. I jeśli nie zobaczą żadnych cudów, to lecąc w połowie drogi będą tracić wiarę w Boga. And when they are fallen down on the ground, if they die, then naturally the faith is gone. But in case of Prahlad, he was caught by Lord Vishnu. A kiedy upadną i zabiją się w ten sposób, to naturalnie stracą wiarę. Ale Prahlad był złapany przez Pana Wisznu osobiście. So when he was in the hand of Prahlad, ideally, if he was a regular person, his faith should have increased a lot. I gdyby był zwykłą osobą, w ten sposób znalazł się na rękach Pana, to zwykłej osoby wiara by się wielokrotnie zwiększyła. But the great devotees explain that Prahlad's faith was the same when he was on top, when he was in the middle, and when he was below in the hands of the Lord. Wielcy wielbiciele tłumaczą, że wiara Prahlada była niezmienna, zarówno kiedy był na górze, czy w powietrzu, czy kiedy był złapany w rękach Pana. His faith was steady in the Lord. Jego wiara w Pana była stała. For him, everything that happens in his life, good or bad, is the grace of the Lord. Dla niego wszystko, co przydarzało się w życiu, czy dobre, czy złe, było łaską Pana. There was a lady who was reading one scripture. Była taka kobieta, która czytała pewne pisma. And in that scripture, there was a very interesting statement that caught her attention. I w tych świętych pismach znalazła zdanie, które bardzo przykuło jej uwagę. And that statement said, I tam było powiedziane: he, the silversmith, threw the piece of silver into the burning flame and waited. że srebrnik, czyli taki, który zajmuje się srebrem, wrzucił kawałek srebra do ognia i czekał. So she didn't understand what this statement meant. Ona nie rozumiała tego stwierdzenia. So she decided to go to a silversmith and find out what does a silversmith actually do. Zdecydowała się udać do srebrnika i zobaczyć, co on w ogóle robi. So she went and she saw the working of a silversmith. Poszła tam i zobaczyła, jak on pracuje. So he had a big vessel in front of him. Że miał przed sobą taki duży gar. The vessel was being intensely heated up. I ten gar był bardzo rozgrzany. And this person threw a big chunk of silver into that vessel. I ten człowiek wrzucał taki kawałek srebra do tego gara. The silver melted. Srebro się roztapiało. And the silversmith was looking at that silver for a certain amount of I time. ten srebrnik patrzył na to przez określony czas. And at an exact amount of time, the silversmith removed it out. I w dokładnie określonym momencie to wyjmował. So this lady immediately wanted to know what exactly happened over there. I ta kobieta dokładnie chciała wiedzieć, co tam się wtedy dzieje. So the silversmith explained I on jej objaśnił, that when we throw this piece of silver into this vessel, że kiedy wrzuca się ten kawałek srebra do tego gara, so he said, we have to keep watching that piece of silver when it melts, because if it burns too much, it will completely get destroyed. i on wyjaśnił, że trzeba uważnie patrzeć na ten kawałek srebra, jak się roztopi, dlatego że jeśli się go tam potrzyma za długo, to srebro się zniszczy. And when it is perfectly heated up and all the impurities are gone away, if you remove it on time, the silver is the best quality silver. A jeśli go wyjmiesz z tego ognia w tym momencie, już jak te wszystkie nieczystości się wypalą, to wtedy jest to najlepsze srebro. The lady asked him, how do you know that the silver is perfectly ready? A kobieta pytała, skąd wiesz, kiedy srebro jest doskonale gotowe? The silversmith gave a very interesting I answer. on dał bardzo ciekawą odpowiedź. He said, when I can see my reflection in the silver, that's when I know it's ready.
Kiedy mogę zobaczyć swoje własne odbicie w tym srebrze, wtedy wiem, że jest gotowe. This lady immediately understood the example that is there in the scripture. Wtedy ona od razu zrozumiała przykład podany w pismach. So the scripture said, he the silversmith. Bo w pismach było powiedziane on. Who is that he? Kim jest ten on? It's God. To Bóg. So God is like a silversmith. Bóg jest niczym srebrnik. And what does he do with all of us? I co on robi z nami wszystkimi? All of us are like pieces of silver. Jesteśmy niczym te kawałeczki srebra. We have a lot of impurities in us. Mamy w sobie mnóstwo nieczystości. And the Lord, he throws us into the furnace. I Pan wrzuca nas w Furnace. Furnace is... do pieca. And the furnace is called life. I tym piecem jest życie. And as we are being heated up in the furnace of life, I jak tak jesteśmy podgrzewani w tym piecu życia, all the impurities are going away. wszystkie te nieczystości odchodzą. So when we go through so much pain and so much difficulties and so much tough times in our lives, Kiedy przechodzimy przez tak wiele trudności, ciężkich czasów w życiu, we always think that God is so bad. myślimy zawsze, że Bóg jest taki zły. He's thrown us into this furnace and He's just not doing anything to help us. Wrzucił nas do tego pieca i nam w ogóle nie pomaga. But God is a silversmith. Ale Bóg jest srebrnikiem. He knows exactly when to remove the silver. On dokładnie wie, kiedy trzeba wyjąć to srebro. So God is waiting. Bóg czeka. What is He waiting for? Na co czeka? He is waiting for all the impurities to go away. Aż wszystkie nieczystości odejdą. And how does He know that the impurities have all gone away? A skąd on będzie wiedział, że nieczystości odejdą? As the silversmith said, when he looks at himself in the silver and he actually sees his reflection, he knows it is perfectly done. Że kiedy spojrzy w to srebro i będzie w stanie zobaczyć dokładne swoje odbicie, wtedy wie, że to już jest doskonałe. That means when God sees in us a reflection of Himself, Czyli kiedy Bóg zobaczy w nas odbicie siebie, that means when we develop godly qualities, czyli wtedy, kiedy rozwiniemy boskie cechy, and only when we are purified, we will develop all these godly qualities. i tylko kiedy będziemy oczyszczeni, wtedy rozwiniemy te boskie cechy. And when God sees that we have developed all these godly qualities, He immediately removes us. Kiedy Bóg zobaczy, że rozwinęliśmy wszystkie te boskie cechy, wtedy od razu nas wyjmuje And takes us back to the spiritual world. i zabiera z powrotem do duchowego świata. This material world is like a furnace. Ten materialny świat jest niczym piec. Rather than losing hope on God when things go wrong in our lives, Więc zamiast tracić wiarę w Boga, kiedy rzeczy idą w życiu źle, rather than having great faith in ourselves to make things perfectly all right for ourselves, i zamiast mieć wiarę w siebie, że jesteśmy w stanie wszystko sobie doskonale zrobić, the best devotees, the great devotees of the Lord, learn to depend and have faith in God's grace. najlepsi wielbiciele uczą się, jak polegać na Panu i mieć wiarę w Jego łaskę. He is like our Father, On jest niczym nasz Ojciec. and naturally He knows what is best for us. Naturalnie wie, co jest dla nas najlepsze. So when we trust God, when we have faith in God, Kiedy ufamy Bogu, kiedy mamy wiarę w Boga, to that extent we give up the desire to have control and faith in to ourselves. do tego stopnia porzucamy wiarę w to, żeby samemu kontrolować. Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he was in Navadvip, Kiedy Pan Chaitanya Mahaprabhu był w Navadvipie, he would perform these nocturnal kirtans all night long. robili tam te całonocne kirtany. And these kirtans would happen at Shiva's Angan. Te kirtany miały miejsce w Shiva's Angam. And no one was allowed to enter into these kirtans. I nikt nie miał pozwolenia wejść na te kirtany. Very, very selected devotees were invited to be a part of these Tylko kirtans. bardzo wybrani wielbiciele mogli być częścią tych kirtanów. One day, I pewnego dnia a very, very intensely austere brahmachari approached Shiva's Thakur. taki bardzo wyrzeczony brahmachari podszedł do Shivasa Thakura And he told Shiva's Thakur, i powiedział mu: can you please give me permission to watch Mahaprabhu's dancing tonight? proszę, pozwól mi popatrzeć, jak Mahaprabhu tańczy dzisiaj w nocy. Shiva's Thakur said, see, no one is allowed to enter into the kirtans unless Mahaprabhu permits. Shivasa Thakur powiedział: zobacz, nikt nie ma pozwolenia wejść na te kirtany bez pozwolenia Mahaprabhu. So this man said, I'm a brahmachari,
And I am a milk drinking brahmachari. The only thing I drink is milk. I don't eat anything else. I don't drink anything else. Ten człowiek miał, no zobacz, no przecież jestem brahmaczarinem i tylko żyję pijąc mleko, nie jem, nie piję nic innego. He said, the only desire I have in my heart is to see Mahaprabhu's dancing. That is the goal of my life. I on mówi, ja tylko chcę zobaczyć tańczącego Mahaprabhu, to jest cel mojego życia. Srivas Thakur thought, he's such an austere brahmachari. No, on jest takim wyrzeczonym brahmaczarinem. There's no harm if he sees Mahaprabhu's kirtan. Nie będzie w tym nic złego, jeśli zobaczy kirtan Mahaprabhu. So Srivas Thakur called this brahmachari home in the night and hid him in a basket. Srivas Thakur przyzwał wieczorem tego brahmaczarina i schował go w koszu. Mahaprabhu came much later. Mahaprabhu przyszedł dużo później. And then he began the kirtan and he began dancing. I zaczął się kirtan, zaczęło się tańczenie. This brahmachari was seeing from that small hole inside the basket. I brahmaczarin to obserwował przez te malutkie otworki w tym koszu. As Mahaprabhu was dancing and singing, Jak Mahaprabhu śpiewał i tańczył, at some point he stopped. w pewnym momencie przestał. He looked at Srivas Thakur and he said, Spojrzał na Srivasa Thakura i powiedział: is there someone here who should not be here? czy jest tutaj ktoś, kogo tu nie powinno być? He's saying, I'm not feeling the same ecstasy that I usually feel. Nie czuję tej samej ekstazy, którą czuję zazwyczaj. Srivas Thakur immediately said, my dear Lord, there is no offender here. Srivas Thakur od razu odpowiedział: mój drogi Panie, nie ma tu żadnej osoby, która by Cię obrażała. Mahaprabhu started his dancing and singing again. Mahaprabhu zaczął swoje śpiewanie i tańczenie znowu. After a few minutes he stopped again. Po paru minutach znowu przestał. He asked Srivas Thakur, is there someone here who should not be here? Pyta Srivasa Thakura: czy jest tu ktoś, kogo tu nie powinno być? Srivas Thakur said, my dear Lord, there are no sinful people here. Srivas Thakur mówi: mój drogi Panie, nie ma tu żadnych grzesznych ludzi. Mahaprabhu said, I am not asking if there are no sinful or if there are no offenders. I am asking, is there anyone here who should not be here? Ja, Mahaprabhu odpowiada: nie pytam o grzesznych czy o obrazicieli. Czy jest tu ktoś, kogo nie powinno być? By this time, this milk-drinking brahmachari realized that he is not wanted and he should leave from here. Wtedy ten pijący mleko brahmaczarin sobie uświadomił, że nie jest tu pożądany i że powinien tam opuścić to miejsce. So he silently got up from the basket. Po cichu wyszedł z kosza i wyszedł. As he was walking out, I tak idąc, he had a thought in his heart. miał w sercu taką myśl. He was thinking. So Mahaprabhu was very angry. He's looking at this person coming out from a basket. Mahaprabhu się bardzo rozzłościł, widząc jak ten człowiek wychodzi z kosza. He started shouting and screaming. Zaczął krzyczeć. He said, Srivas, don't think that by performing austerities and drinking milk, you can get the qualification to see my dancing and singing. Srivas, nie myśl sobie, że spełniając wyrzeczenia, tylko pijąc mleko, możesz osiągnąć kwalifikację, żeby zobaczyć mnie, śpiewającego, tańczącego. The qualification to enter my kirtan is not austerity. Kwalifikacją, żeby wejść w mój kirtan, nie jest wyrzeczenie. So this milk drinking brahmachari was feeling very bad that he actually got Srivas Thakur, Mahaprabhu was shouting at Srivas Thakur. I ten brahmaczarin, który pił mleko, zaczął mieć wyrzuty sumienia, że przez niego Pan krzyczy na Srivasa Thakura. He got up and silently left that place. Wyszedł po cichu. So as he was going, he had a thought in his I mind. tak wychodząc z jego umyśle była taka myśl. He was thinking that I don't deserve to be here in this great association. On myślał, że nie zasługuje na to, żeby być w tym wielkim towarzystwie. I don't deserve to see Mahaprabhu's dancing because I have no qualification. Nie zasługuje na to, żeby zobaczyć tańczenie Mahaprabhu, bo nie mam kwalifikacji. But he said, by the great fortune of the Lord and the great mercy of the Lord, I was able to see Mahaprabhu's dancing for a few moments. Ale dzięki wielkiej łasce Mahaprabhu byłem w stanie zobaczyć go tańczącego przez parę chwil. He was so grateful. Był taki wdzięczny. And as he was walking away, Mahaprabhu called him back. Mahaprabhu zawołał go z powrotem. And Mahaprabhu actually invited him back to participate in the kirtans officially. I Mahaprabhu zaprosił go oficjalnie, żeby brał udział w kirtanach. The reason Mahaprabhu changed his mind Dlatego
dlaczego Mahaprabhu zmienił swoje zdanie? Before, while he was in the basket and observing the kirtan, his mindset was that he is sitting there and getting to watch the kirtan because he is so austere, and that was his qualification, he thought. Wcześniej, jak on tam siedział w tym koszu, to myślał sobie, że tak, on tam siedzi, może to obserwować, bo jest taki wyrzeczony. But now, when his mindset became that of gratitude, Mahaprabhu felt this is the right qualification to actually, be a part of the kirtan. Ale wtedy, kiedy on zmienił swoje nastawienie i rozwinął nastawienie wdzięczności, to wtedy Mahaprabhu uznał, że jest to kwalifikacją, żeby mógł brać udział w kirtanie. When somebody feels that I am in control, he loses the attention of the Lord. Kiedy ktoś czuje, że on kontroluje, to wtedy traci uwagę Pana. But when someone feels that I am grateful for whatever the Lord has given me, and he is expressing that gratitude through so many ways, then he actually gets the Lord's attention. Ale kiedy ktoś czuje, że jest wdzięczny za wszystko, co Pan mu daje i stara się wyrazić tę wdzięczność na tak wiele sposobów, wtedy Pan na niego zwraca uwagę. Like Kapila Muni is telling here to Mana Devahuti, Tak jak tutaj Pan Kapila mówi, Matce Devahuti, the whole mood over here is, it is not by, so all of us, we may not be able to follow the control and the sense control and the focus that Kapila Muni is talking about, that the yogi should have. nikt z nas nie jest w stanie tutaj praktykować tej kontroli, o jakiej mówi Pan Kapila. But if we are just grateful to the Lord, Ale jeśli będziemy po prostu wdzięczni Panu, then even if we cannot control our senses, even if we cannot control our mind, even if we cannot control the body and perform this very complicated and tough process of yoga, nawet jeśli nie jesteśmy w stanie kontrolować naszego umysłu, ciała, spełniać tych skomplikowanych procesów jogi, but if we can somehow or other just cultivate the mood of gratitude and humility in our hearts, ale jeśli w ten czy inny sposób jesteśmy w stanie kultywować nastrój wdzięczności w sercu i pokory, then such a person actually ends up controlling the Lord. to taka osoba ostatecznie kontroluje Pana. Prahlad Maharaj managed to control such a powerful Nrsimhadev. Prahlad Maharaj był w stanie kontrolować tak potężnego Nrsimhadeva. Ambarish Maharaj managed to control such a powerful Sudarshan Chakra. Ambarish Maharaj mógł kontrolować tak potężną Sudarshana Chakrę. The devotees in Vrindavan managed to control Krishna so powerfully. Wielbiciele we Vrindavan byli w stanie tak kontrolować Krysznę. And here, this milk-drinking brahmachari managed to control Mahaprabhu's decision. I tutaj ten pijący mleko brahmachari był w stanie kontrolować decyzję Mahaprabhu. All of them had gratitude and humility in their hearts. Wszyscy z nich mieli w sercu wdzięczność i pokorę. That's the greatest power a devotee has to control the Lord. To jest największa moc, jaką ma wielbiciel. When the Lord sees humility and gratefulness in a person, he becomes totally sold out to that person. Kiedy Pan widzi pokorę i wdzięczność u kogoś, wtedy Pan oddaje siebie takiej osobie. And that's the power of a devotee. I taka jest moc wielbicieli. Hare Krishna. Hare Krishna. Any quick questions or comments? Czy jakieś krótkie pytania czy komentarze? Piotr. Thank you. Srimad Bhagavatam ki, Jai. Srila Prabhupada ki. Jai.